Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Train Simulator Classic. Z dzisiejszego odcinka na pewno ucieszą się fani austriackich pociągów. Dlaczego? Ponieważ pojedziemy dobrze odwzorowanym railjetem. Pojedziemy sobie ze stacji Rosenheim do dworca głównego w Monachium i po drodze opowiem Wam trochę o tej maszynie. Zapraszam wszystkich na pokład i ruszajmy w drogę. Witaj, maszynisto. Przed odjazdem otwórz drzwi i wpuść pasażerów. Odjazd jest zaplanowany na godzinę 14. Spodziewamy się punktualnego przejazdu. No, zadanie proste, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiejsza maszyna Taurus ÜBB 1116 w oryginalnym czerwonym malowaniu Railjet. W sumie cały pociąg jest bardzo ładnie zrobiony, nawet ma na końcu wagon sterowniczy, który również wygląda jak Taurus i co najlepsze w tym modelu, tym wagonem sterowniczym również można jeździć. Ale o całej jednostce Wam za chwilę opowiem. Najpierw wejdźmy do kabiny i przygotujmy pociąg do jazdy. Jak widać systemy są powyłączane, czyli Shift i B włączamy baterię. Musimy poczekać aż cały system się wystartuje. Co może troszkę potrwać. Już się monitorki zaświeciły. Radio się zaświeciło. Dobra, w tym momencie nastawiam kierunek jazdy na najpierw neutralny. Widzę, że jeszcze, właśnie chciałem powiedzieć, że się środkowy wyświetlacz jeszcze nie włączył, ale właśnie załapał. Kolejną sprawą jest pantograf, który należy podnieść. To tutaj musi się zmienić, ponieważ ten symbol tutaj mówi o tym, że nie ma zasilania. Zasilanie już jest. Co jeszcze widać tutaj na 15 000 V, nawet ciut więcej, prawie że 16, ok. Załączamy wyłącznik szybki, lub jak to się w Niemczech nazywa, włącznik główny, Hauptschalter, włącznik główny. Do tego musimy jeszcze zasilanie wagonów załączyć, żeby nasi pasażerowie mieli prąd do ładowania na przykład telefonów albo zasilanie klimatyzatorów, oświetlenia i różnych takich elektrycznych urządzeń. Kontrolka zgasła, co oznacza, że wszystko już jest załączone. Literką T otwieramy drzwi. I pasażerowie sobie w tym momencie mogą wsiąść i wysiąść. A my musimy jeszcze 2 minutki poczekać do odjazdu. Skąd mój pomysł na przejazd railjetem? Otóż muszę Wam powiedzieć, że ta jednostka jest to prezent dla mnie. Zauważyłem, że jeszcze nie mam świateł włączonych. Włączamy tutaj światła i w zasadzie chyba to starczy. Tak jest, mamy włączone światła. Ten Taurus, ta jednostka jest to w zasadzie prezent dla mnie od mojego kumpla, który również interesuje się Train Simulator Classic. Z taką różnicą, że pomyślał sobie, ja sobie kupiłem tego Railjeta, ale w sumie nie bardzo mu się podobał. Z jakich przyczyn nie wiem, może nie bardzo lubiał niemieckich linii kolejowych albo austriackich pociągów, tego już się nie dowiedziałem, ale powiedział mi, ty robisz filmiki o tej grze i na pewno będzie warto pokazać jak taka jazda railjetem
po Niemczech wygląda. Znajdujemy się bowiem na stacji dworca głównego w Rosenheim, który znamy już z gry Train Sim World 5. Tyle tylko, że nie będziemy jechać w stronę Salzburga, a w przeciwnym kierunku. Nasza stacja docelowa jest dworzec główny w Monachium, ponieważ właśnie jest to linia kolejowa Monachium-Rosenheim i jako, że jej nie znamy, nie widzieliśmy jej jeszcze, nie robiłem o niej filmików i w Train Sim World również jej nie ma, postanowiłem, że tą oto linię kolejową wybiorę. Godzina 14, punktualny odjazd, już luzujemy hamulec. Widzę, że mam jeszcze zaciągnięty hamulec sprężynowy, to go tutaj zaraz wyluzuję. Ustawiamy sobie jeszcze tempomat na co najmniej 40 na godzinę. O, dawaj, luzujemy i ruszamy w naszą podróż w kierunku Monachium. Może bym tak jeszcze kierunek do przodu nastawił, to byłoby całkiem fajnie. Pominąłem jeden krok, zdarza się. Charakterystyczna, muzykalna lokomotywa Taurus ÜBB 1116 o numerze 200 nawet. Typowy austriacki pociąg no może nie tyle co pospieszny, co Intercity. Bardzo fajnie zrobiony. Muszę wam przyznać, że miałem tego Taurusa już na celowniku dłuższy czas. Upsa. Miałem już dłuższy czas na celowniku tego Taurusa, ale powiem wam szczerze, że nie chciałem go... Willkommen im ÖBB Railjet. Unser Team im Restaurant erwartet Sie mit köstlichen Erfrischungen und betreut Sie gerne auch am Platz. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise mit den ÖBB. Welcome on board of ÖBB Railjet. Our team in the restaurant is awaiting you with delicious refreshments and is also happy to serve you at your seat. We wish you a pleasant journey with ÖBB. Kierowniczka pociągu mi trochę przerwała, ale nic nie szkodzi. To, co ona powiedziała, również jest dość ważne. Otóż chciałem sobie kupić już kiedyś tego Railjeta właśnie na potrzeby filmików, ale niestety jego cena mnie naprawdę bardzo odstraszała ze względu na to, że model tej lokomotywy z całym wyposażeniem, z wagonami, z wagonem sterowniczym, kilkoma lokomotywami, w malowaniach ÜBB, w specjalnych malowaniach austriackich linii kolejowych, do tego tam były jakieś dodane linie, lokomotywy towarowe, też Taurusy i cały dodatek kosztuje 40 euro. 39,95 uważam za dodatek do tej gry dość drogo. Więc się naprawdę ucieszyłem, że dostałem go praktycznie jako prezent na potrzeby filmików, na potrzeby YouTube'a, także podziękujmy mojemu koledze, który na pewno wprawdzie ogląda moje filmy, ale nie bardzo rozumie, ponieważ po polsku to on tak bardzo nie rozmawia, ale nic nie szkodzi. Mamy dzisiaj włączoną SIFę, ponieważ SIFA jest tutaj włączona oryginalnie i zasadniczo jeszcze nie wiem, jak ją się wyłącza, dlatego mamy dzisiaj SIFę. Także nie mogę zapomnieć o kasowaniu czuwaka aktywnego, szczególnie jak będziemy gdzieś na kamerze zewnętrznej, bo to może się skończyć hamowaniem nagłym. Jest to Railjet ze strony internetowej Just Trains, która to właśnie firma robi różnego rodzaju dodatki do Train Simulator Classic i powiem wam szczerze, że lokomotywa jest naprawdę bardzo realistycznie odwzorowana. Większość guzików jest tutaj naprawdę do obsługi. Większość guzików można tutaj obsługiwać. Większość guzików ma tutaj funkcję.
Nawet cała lokomotywa ma tutaj funkcję mrugania i pozdrawiania pozdrawiania maszynistów, którzy jadą z naprzeciwka. Zasadniczo nigdy o tym nie pamiętam, żeby pozdrawiać maszynistów jadących z naprzeciwka, ale ta lokomotywa ma tutaj właśnie nawet taką funkcję. Ilość świateł i moc oświetlenia jest też naprawdę bardzo mocna. Do tego jest wyposażona we wszystkie możliwe systemy bezpieczeństwa PZB, LZB, SIFA. Ma pomiar długości pociągu. I ciężarówka przed nami! A ten co? Dobrze, że nie jest wymodelowane. Bo już byśmy nie pojechali dalej. No ale Train Simulator Classic, jak wiadomo, czasami ma swoje tam problemy, czasami się lubi zachłysnąć ustawieniami graficznymi i zazwyczaj coś może pójść nie tak. My to już znamy. Train Simulator Classic już pokazuje od kilku lat, więc naprawdę już nic mnie nie zaskakuje w tej grze. Także pomiar długości pociągu. Czasami zauważyłem, że coś on nie bardzo działa. Zobaczymy teraz. Charakterystyczny mip-mip. A, słychać. Tyle tylko, że trzeba go chyba troszeczkę szybciej przycisnąć. 2 razy klawisz E, no to wtedy uruchamiamy tutaj tą gałkę. Oczywiście tą gałkę, żeby w ogóle przepustnicę ruszyć do przodu, to tą gałkę muszę najpierw wcisnąć, dopiero mogę przepustnicę do przodu przechylić. Także nawet to jest tutaj w tej lokomotywie odwzorowane. Do tego lokomotywa sama z siebie... O, czekajcie! Pamiętam! SIFA. Pozdrowimy kolegę. Może go nie oślepimy, ale okej. Wszystkie ustawienia hamulców ma odwzorowane i wymodelowane, może nie wymodelowane, co zaprogramowane. Ustawienie hamulców typu R, czyli rapid, P, czyli pasażerskie, G, czyli towarowe. Do tego pomiar długości pociągu. Wszystkie systemy bezpieczeństwa, większość guzików. Trzymałem shift i się coś tutaj załączyło, ale nic nie szkodzi. Naprawdę powiem szczerze, że z jednej strony jest wart swoich pieniędzy ten model, ale z drugiej strony muszę przyznać, że nie jestem fanem dodatków, które kosztują tyle samo co cała gra. Szczególnie, że tutaj jest w zasadzie tylko i wyłącznie... No w sumie nie jest sama lokomotywa, bo mamy i wagony Railjeta i mamy jeszcze wagon sterowniczy, który jest na końcu, który praktycznie tym oto wagonem również możemy jeździć. Jeżeli tylko ogarnę... O, czekajcie, 120 było zapowiedź. Muszę tutaj ten pomad na 120 ustawić. Jeżeli tylko ogarnę programowanie scenariuszy, bo kilka rzeczy zapomniałem już, jak się własne scenariusze tutaj w tej grze układa, to obiecuję wam, że zrobimy przejazd tym wagonem sterowniczym, ponieważ jest naprawdę świetnie zrobiony. Ja już go w środku oglądałem, już patrzałem, jak on wygląda i powiem wam szczerze, że bardzo by mnie interesował przejazd właśnie tym wagonem, ze względu na to, że praktycznie w żadnym innym symulatorze kolejowym nie mamy okazji przejechać się wagonem sterowniczy, który jest zrobiony na wzór Taurusa. Takie właśnie nietypowy pojazd właśnie zrobiony na wzór Taurusa. Bardzo fajnie wygląda. Coś na pewno z niego zrobię. Muszę sobie tylko przypomnieć, jak się robiło scenariusze. Ostatnio próbowałem moich sił, ale jak już mówię, jak już wspomniałem, mam z tym lekki problem ze względu na to, że bardzo dużo zapomniałem, jak się ustawia postoje na stacji i długość postoju na stacji. Może scenariusz towarowy szybciej bym jakoś zrobił, bo to jest praktycznie przejazd z jednego punktu do drugiego i po drodze można byłoby zaprogramować tylko jakieś postoje na czerwonych semaforach, ale
Szczerze powiem, że przejazd pasażerski, no to muszę trochę posiedzieć i uczyć się mojego edytora, który kiedyś naprawdę bardzo dobrze znałem, a w tym momencie już zapomniałem, jak się go obsługuje. No tak jest, jak się czegoś nie używa, tak po prostu bywa. Człowiek zapomina rzeczy, których nie potrzebuje. Mogę tu zwiększyć moc. Oczywiście czuwak będzie się tutaj cały czas meldował ze względu na to, że ja nie pamiętam o tym, żeby z czuwaka korzystać. Prywatnie czasami sobie użyję czuwaka. Pozdrowimy tutaj naszego kolegę. 201. Ajajajajaj. To jest dopiero mocny pociąg Intercity. Aż 201 zabrali. No nic. Jak widać, kabina nowoczesna, bardzo podobna do wystroju kabiny 120, zapowiedź. Bardzo podobna do wystroju kabiny z Taurusa ÖBB z gry Train Sim World. W Train Sim World ten Taurus nazywa się V2, czyli druga wersja, zmodernizowana wersja. I już widać, że wyświetlacz z przodu jest naprawdę elektroniczny, a nie taki typowy, manualny, zegarowy, jak to kiedyś po prostu budowano w tych lokomotywach. To już jest naprawdę bardzo nowoczesny model Taurusa. Do tego lewy wyświetlacz, jak widać, ma działającą funkcję pomiaru zużytej energii elektrycznej. Na niebiesko się świeci, ile zużyliśmy, na żółto się świeci, ile oddaliśmy hamulcem elektrodynamicznym. W Train Simulator Classic jakoś dadzą radę to zimplementować do lokomotyw, a w Train Sim World praktycznie naprawdę w nielicznych lokomotywach to jest. Jest tylko praktycznie w Vectronie i w 101 w wersji Expert. W tych dwóch lokomotywach jest pomiar zużytej energii elektrycznej, a w żadnym innym modelu lokomotywy nie ma tego zimplementowanego. Nie wiem, w Train Simulator Classic jakoś potrafią to wprowadzić, a w Train Sim World coś im tam raczej nie wychodzi. Mam tu jakieś zapowiedź, 140 do 140 będzie podniesienie, ponieważ chciałem wam pokazać, że ten wyświetlacz, poza tym dziwnym błędem graficznym, która ta ósemka tak czasami mruga, ma tutaj swoje ustawienia. Możemy sobie na przykład włączyć podniesienie siły hamowania hamulcem elektrodynamicznym ze 150 kN na 240 kN, dzięki czemu będziemy szybciej hamować i troszeczkę mocniej. Do tego jest tutaj wasz fart, co oznacza przejazd przez myjkę, na pewno to ją zabezpiecza pewne obwody elektryczne. Beladefahrt, to nie wiem co to jest, Oberstrombegrenzung to jest ile amperów może lokomotywa naraz z trakcji elektrycznej wyciągać. Oczywiście ustawione jest fabrycznie na 600 amperów, mógłbym to w zasadzie troszeczkę zmienić. Mogę? A nie, akurat tego nie mogę. No dobra, nic nie szkodzi. Także tutaj ten wyświetlacz działa. Poza tym raczej... O, widzieliście? Zatrąbił! O, kolega mnie pozdrowił, a ja zapomniałem tym razem. No trudno. 140. Ustawmy sobie tempomat właśnie na 140 km na godzinę. SIFA oczywiście. Co ciekawe, tak jak w tym momencie siedzimy jeszcze w tej lokomotywie, to wydaje się być bardzo cicha, nawet trochę za cicha, ponieważ nie słychać zbyt mocno pracy silnika, ani tutaj tych różnych... to jeszcze idzie, ale na przykład pomiar długości pociągu nie słychać. Chyba za szybko użyłem go. Coś z tym pomiarem długości pociągów, coś nie jest. A, teraz. 150.
Dobra. Rozpędzamy się do 150, ale jeżeli się teraz odwrócimy, to słychać całą maszynownię, jak tam wyje. Także dość ciekawie zrobione, ale chciałbym, żeby chociaż troszeczkę było głośniej tutaj z przodu, żeby było to tak trochę, może nie realistycznie, ale jakoś brakuje mi tutaj tych dźwięków całego tego systemu, całej tej maszynowni. Co najlepsze, jeszcze wam tutaj pokażę coś. Można sobie tutaj zmienić pole widzenia. Ci, co lubią jeździć w ten sposób, mogą sobie ustawić, że praktycznie patrząc do przodu mamy kąt prosty tu na te wyświetlacze. Ja tam bardziej preferuję tak bardziej z góry to oglądać. Jest szafa w maszynowni, gdzie można PZB, LZB wyłączyć i tutaj ponoć gdzieś się jeszcze wyłącza SIFE. Tylna szafa, tylne zasilanie. No i oczywiście siedzenie pomocnika maszynisty, który czasami może z nami jeździć. Bardzo fajnie jest zrobione. Przyznam, że cena odzwierciedla jakość wykonanego produktu. Ponieważ no jednak za 40 euro jest naprawdę bardzo dużo, za 40 euro to jest około 160 zł, to za to już można kupić sobie nową grę gdzieś na Steamie, a tutaj praktycznie kupujemy tylko jedyny dodatek i to tylko taki, który jest naprawdę bardzo tematyczny, ponieważ austriackie linie kolejowe są swego rodzaju wyjątkiem w tym symulatorze. Tych dodatków tam wprawdzie jest troszeczkę, ale ja osobiście mam może tylko jedyną linię kolejową austriacką. To był też właśnie powód, dlaczego dzisiaj jedziemy na niemieckiej linii kolejowej, mianowicie Rosenheim-Monachium. No właśnie ze względu na to, że no w Austrii to nie mam jej gdzie pokazać tego dodatku, nie mam gdzie pokazać tej lokomotywy, ale jakoś na pewno mogę wam to właśnie tutaj zrekompensować. Jedziemy po Niemczech, gdzie mi to bardziej pasuje niż po Austrii. Po Austrii nie bardzo lubię jeździć ze względu na ich takie czasami nietypowe wyświetlenia na semaforach i ich oznakowanie. Ja to tam bardziej wolę moje wyuczone niemieckie oznakowania i niemieckie semafory niż austriackie. Dlatego pomyślałem, że tutaj połączymy przyjemne z pożytecznym i właśnie pojedziemy sobie Taurusem po niemieckiej linii kolejowej. Dzisiaj jadę właśnie bez włączonego UI od RW Enhancera, ze względu na to, że jeżeli miałbym tutaj RW Enhancer włączony, a to co? A to chyba nie było dla mnie. Było na tarczy ostrzegawczej wyświetlone. Wiecie co? Podhamuję. Było wyświetlone 2 światła pomarańczowe, co oznacza, że że przede mną może być czerwone, ale nie jest. Nie jest. Okej, to nie było dla mnie. RW Enhancer mam wyłączony dzisiaj ze względu właśnie na to, że w tym scenariuszu są zapowiedzi Railjeta z tym charakterystycznym austriackim akcentem. Dla was to może się wydawać ok, niemiecki to niemiecki, obojętne czy w Austrii, czy w Niemczech. Otóż uwierzcie mi, jest bardzo duża różnica w akcencie między Niemcami a Austrią. I tutaj mamy taki właśnie dobry przykład, gdzie nasza kierowniczka pociągu mówiła o tym takim dość interesującym akcentem austriackim po niemiecku. No, dość dobrze i to wyszło. Muszę powiedzieć, że taki przyjemny smaczek właśnie z niektórych scenariuszy właśnie się tutaj pojawił. No oczywiście zapowiedzi
że gdzieś się zatrzymujemy, czy zaraz się zbliżamy do stacji, czy dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie w każdym scenariuszu są wbudowane. Tutaj akurat trafiło mi się, że po prostu mamy również zapowiedzi. Te zapowiedzi będą przez resztę drogi też będą się pojawiać. Mamy przed sobą dwie stacje praktycznie do zatrzymania. Jedna z nich to jest Ostbahnhof w Monachium, czyli Monachium Wschodnie i potem Monachium Dworzec Główny. Ile mamy jeszcze? 16 km. Muszę tutaj uważać, żeby nie przestrzelić przez dworzec, na którym musimy się zatrzymać. Jak wiadomo, rozkładu jazdy nie mam przed sobą, więc może być problematycznie z określeniem jeszcze odległości do dworca głównego, ale spokojnie, ogarniemy to. Jak widać, linia kolejowa właśnie z Rosenheimu do Monachium rozdwoiła się na sekcję pociągów regionalnych, która przebiega z prawej strony. Są tu dwa perony, po których jeżdżą pociągi regionalne i sekcja większej prędkości. O, kolejny Taurus, tym razem oryginalne malowanie ÜBB z niemieckimi wagonami Intercity. Zapewne pociąg Intercity, kto wie, może do Wiednia, może w inną stronę. No widzicie, pociąg regionalny właśnie mija nas po prawej stronie. Ogólnie linia kolejowa jest bardzo fajnie zrobiona. Można po niej właśnie jechać albo z dużą prędkością, albo z mniejszą prędkością właśnie po prawej stronie. Pociągiem towarowym, jeżeli zrobiłbym tutaj scenariusz, na pewno zrobiłbym go właśnie po tych wolniejszych torach niż po tych szybszych. Po co miałbym tutaj blokować linię kolejową dla pociągów rozwijających prędkości 160 km i więcej. Zastanawia mnie, czy ta lokomotywa ma zimplementowany ETCS. Jak widać tutaj na wyświetlaczu ETCS jest przekreślone i praktycznie jest deaktywowane. Jedziemy pod wpływem systemu bezpieczeństwa PZB, tu gdzież LZB, ponieważ literka B się świeci, czyli LZB jest tak zwane bereit, czyli gotowe. Ale z tego co kojarzę, to w Train Simulator Classic chyba nie ma ETCS-a, ale byłoby na pewno bardzo interesujące, jakby gdzieś można było go tutaj wypróbować. Zobaczę, zorientuję się i powiem wam, czy w przyszłych filmikach powiem wam, czy jakoś mi się tutaj udało coś z tym ETCS-em zrobić. Co mnie tutaj bardzo... Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze München Ostbahnhof. Ladies and gentlemen, we'll be shortly arriving at München Ostbahnhof. München Ostbahnhof, Monachium Wschodnie, nasz widocznie kierownik pociągu się zmienił. Monachium Wschodnie, tam mamy postój, to już jest postój? Nie, jeszcze 7 km, to już zapowiedział. No dobra. Nic nie szkodzi. Co mnie tutaj zastanawia, czemu tu Alstom stoi? Z tego co może wyświetlacz jest jakoś tam robiony. Nie mam pojęcia. Jeżeli wy wiecie, skąd tutaj się Alstom wzięło, możecie napisać w komentarzach, co tam, co o tym sądzicie i może co o tym wiecie. Bardzo by mnie to interesowało, dlaczego w Taurusie, który jest produkowany przez Siemensa, nagle się Alstom tutaj pojawiło. No, zobaczymy. Szczerze wam powiem, że muszę się tutaj troszeczkę bardziej skoncentrować w tym momencie na przejeździe, żeby tutaj zaraz nie przestrzelić ograniczeń prędkości i naszej stacji. Także teraz się troszeczkę skupię tutaj na tym przejeździe. Stara linia kolejowa, widać troszeczkę 130.
Widać troszeczkę, że nie jest zoptymalizowana, ponieważ ma bardzo duże spadki FPS-ów, pomimo to, że mam zainstalowanego RW Enhancera. RW Enhancer ma wbudowaną inny moduł renderowania grafiki, inną metodę, przez co mogę osiągnąć taką płynną grafikę, ponieważ ten symulator słynie z tego, że jest beznadziejnie zoptymalizowany i to będę powtarzał za każdym razem. Ten symulator jest naprawdę źle zoptymalizowany do tego stopnia, że na dworcach głównych, gdzie jest od groma trakcji elektrycznej, możecie mieć 15 do 20 klatek na sekundę na bardzo silnym komputerze. Uwierzcie mi, to jest zmora tego symulatora. Nawet tutaj w tym momencie mam bardzo ogromne spadki FPS-ów, no ale to jest jedna ze starszych linii kolejowych, jaka wyszła do tego symulatora i po prostu ma to właśnie do siebie, że lubi się troszkę przycinać. Mam 2 km do zatrzymania się. Ja już tutaj zacznę lekko hamować. ...130 od tego momentu, od tego miejsca, 130 na godzinę, no ale my tutaj będziemy hamować. Jestem chociaż punktualnie, 14:20... punktualnie jesteśmy! O, to ÖBB może być z nas dumni, w Deutsche Bahn nie idzie nam tak dobrze. W Deutsche Bahn zazwyczaj gdzieś tam mamy jakieś opóźnienia, a tutaj proszę, Railjetem punktualnie na stacji, nie? Dobrze, dobrze. Po lewej stronie jakaś bocznica dla pociągów Intercity. Monachium Wschodnie. Tego odcinka również nie znamy z gry Train Sim World. W Train Sim World mamy tylko i wyłącznie odcinek Monachium Augsburg i tutaj go wam zaraz pokażę wam, w którym miejscu rozwidla się ta linia kolejowa właśnie na odcinek w stronę Augsburga. Delikatnie sobie wjedziemy na stację, delikatnie wjedziemy na dworzec, dociągniemy het aż do samego semafora, żeby się całym składem zmieścić. Żeby zaraz nie było, że tutaj gdzieś wystajemy końcówką wagonu, co nie byłoby bardzo fajne. A, minuta spóźnienia. Minuta to nie spóźnienie. Zatrzymujemy się i literką T otwieramy drzwi pasażerom. Mam chwilę czasu, pokażę wam, jak wygląda wagon sterowniczy w tej jednostce. To jest wagon sterowniczy. Jest naprawdę świetnie zrobiony. Ma też tutaj wszystkie przełączniki. Od tempomatu tu powinien być przełącznik. Możliwe, że gdzieś tutaj mogę go... A widzicie, szafa z tyłu. Przełącznik do AFB. Podświetlanie. Wycieraczki. Tu jest jakieś ogrzewanie jeszcze. Także to jest wagon sterowniczy i postaram się naprawdę zrobić raz jeden scenariusz jadąc tym oto wagonem sterowniczym. Bardzo by mnie to ciekawiło. Jak to wygląda i jak to się sprawdza. Może zrobię nawet przejazd z Monachium do Rosenheimu, żeby było tak, wiecie, w drugą stronę, nie? Dobra, nie ma to tamto, luzujemy hamulec. Wyjazd mam z prędkością 130 km na godzinę. I guzik E, żeby blokadę zwolnić i zadajemy moc, ruszając do przodu. Muzykalna lokomotywa, to tak zwane, tak charakterystycznie zwane do re mi w lokomotywie. Bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie odwzorowane. Chociaż powiem szczerze, że lokomotywa w Train Sim World 2, w Train Sim World 5, ta lokomotywa V2, o to mi chodziło,
ma lepiej zrobione dźwięki, chociaż w Train Sim World 5 pomiar długości pociągów jest inny, ponieważ jest tak jakby klakson, a tutaj jest takie to typowo charakterystyczne Siemensowe mip-mip. I do tego jest tutaj jeszcze makrofon, czyli RP1, czy tam trąbka, w zależności jak wy sobie tam zawsze tłumaczycie, jest tutaj również lepiej zrobione w Train Simulator Classic niż w Train Sim World. W Train Sim World zauważyłem, pozdrawiamy kolegę, w Train Sim World zauważyłem, że sygnały ostrzegawcze są pozmieniane, że tak powiem. Makrofon jest zmieniony, jakieś sygnały typu pomiar długości pociągu nie jest oryginalny. Nie wiem, czy nie dostali licencji na to, czy zabroniono im tego używać. Tego się nie dowiemy. W sumie troszkę szkoda. No ale nic nie zrobimy, musimy się z tym pogodzić, musimy z tym żyć. Kolejna stacja, dworzec główny w Monachium. Za około 7 km. Monachium już jest tutaj dookoła nas, jak widać domostw tutaj naprawdę nie brakuje. Mamy tutaj jakieś ogródki działkowe i różnego rodzaju sklepy, tu gdzieś jakieś kawiarnie, w oddali dość ciekawa fabryka. Nawet stukot kół jest w tej lokomotywie dobrze odwzorowany. Słychać go bardzo dobrze. I teraz mamy charakterystyczny dźwięk piłowania główki szyny w zakrętach, który również w kolejnictwie jest bardzo charakterystyczny. Od tego miejsca wolno nam jechać 120 km na godzinę. A, mip mip, możemy się rozpędzić do 120. Po lewej stronie stoją dalej wagony Intercity plus lokomotywy Baureihe 101. Będę tęsknił za tymi lokomotywami, to muszę wam powiedzieć. Jeżeli wezmą i zeszrotują te lokomotywy, zezłomują ten sprzęt, to naprawdę będzie ich brakować na niemieckich torowiskach. Szkoda, ale jak już wiemy, maszyny kolejowe, lokomotywy nigdy nie jeżdżą wiecznie. Zawsze się wymienia tabor kolejowy, zawsze się wymienia cały sprzęt na lepszy. Także trudno się mówi. O. Mamy okazję przetestować oświetlenie w tej lokomotywie. Jest naprawdę bardzo fajne. Mogłoby być nawet, że w nocy byłoby bardzo przyjemne do jazdy. No w sumie w tym przypadku Just Trains dało nam lokomotywę, która jest naprawdę w każdym aspekcie dobrze zrobiona. Oświetlenie jest dobrze zrobione, dźwięk jest dobrze zrobiony. Wszystkie guziki, może nie wszystkie, większość guzików jest tutaj do obsługi. Cena po prostu odpowiada jakości. To jest tutaj mniej więcej podobna sytuacja do tego, co było w Train Sim World 5. W trakcie jak wyszło 101 Expert Mode, również było problematyczne z ceną. Tarcza ostrzegawcza mówi o tym, że od następnego semafora 40 bądź 60 km na godzinę. Zwolnię do 40 km na godzinę ze względu na to, że wjeżdżamy do obrębu dworca głównego w Monachium. I jeżeli teraz wyjdziemy na kamerę zewnętrzną, tutaj mamy lokomotywownię w Monachium, w której po prostu jest robione... Co? Nagłe hamowanie od Sify dostałem. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze München Hauptbahnhof Endstation. Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Gepäckstücke im Zug zurücklassen und wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich heute für die ÖBB entschieden haben. Noch einen schönen Nachmittag, auf Wiedersehen.
Ladies and gentlemen, we'll be shortly arriving in Munich Hauptbahnhof. This train terminates here. Please ensure that you take all belongings with you. Thank you very much for choosing the ÖBB today and we'd like to wish you a pleasant afternoon. Goodbye. Goodbye. Złapałem nagłe hamowanie, tyle tylko, że nie wiem, czy od SIFy, czy od PZB mógłbym coś nie potwierdzić. Tutaj jest lokomotywownia w Monachium, a linia kolejowa do Augsburga to są te torowiska, które biegną prosto cały czas właśnie w kierunku Augsburga. Złapało mi się nagłe hamowanie, mówi się trudno. Ale to jest dość znany problem podczas nagrywania moich filmików. Jeżeli bawię się kamerą zewnętrzną i nie uważam na torowisko, no to zazwyczaj pojawiają się różnego rodzaju dziwne sytuacje. Tutaj po prawej stronie mamy myjkę dla pociągów ICE. Jeżeli w dodatku Monachium Augsburg w Train Sim World 5 popatrzycie, to również ta myjka tych pociągów tutaj jest odwzorowana, także rejony mamy już tutaj bardziej znane, rejony tutaj już mamy bardziej takie znane i wiemy już, co mamy robić i gdzie jechać. Z tym, że jeżeli byśmy w Train Sim World z Augsburga wracali, jechalibyśmy na 100% gdzieś którymś tym środkowym torem, niekoniecznie właśnie tym tutaj bocznym. Ten boczny jest tutaj bardziej zarezerwowany dla pociągów z Rosenheim. Od tego semafora wolno mi jechać 60 km na godzinę, od następnego 40. A, 40 i tak jest tutaj dozwolone. Czwóreczka sobie tutaj stoi. Delikatny wjazd na stację. Jest to dworzec główny, chyba się nazywa Czołowy. Jest to typowy dworzec główny ze ślepymi torami, na które się praktycznie wjeżdża tylko i wyłącznie z jednej strony. I tutaj właśnie dobrym przykładem jest tego, jak dobre zastosowanie jest wagon sterowniczy właśnie w pociągach różnego rodzaju, nie tylko w pociągach ÖBB czy tam Railjet, ale również w pociągach Intercity w niemieckich liniach kolejowych. Właśnie po to też były tutaj kreowane właśnie takie wagony sterownicze, żeby można było z takich dworców korzystać. Nie jest to jedyny dworzec kolejowy czołowy, ponieważ dworzec kolejowy w Lipsku również jest jednym z największych dworców kolejowych w Niemczech i również jest dworcem czołowym. No dobra, dzisiaj to jest nasz ostatni postój. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję serdecznie za obejrzenie filmiku i wspólnie spędzony czas. Jeżeli filmik Ci się spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić innych filmików z symulatorów kolejowych. My się tutaj zatrzymujemy. Mam nadzieję, że Wam mogłem w jakiś sposób pokazać, jak wygląda dodatek lokomotywy z innej strony internetowej niż Dovetail Games. Pokazywałem już lokomotywy z Virtual Railroads i właśnie tym razem miałem okazję do pokazania lokomotywy z firmy Just Trains. My się tutaj zatrzymujemy, literką T otwieram drzwi i wypuszczam pasażerów. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, cześć!